Polska nie musi płacić kary za węgiel w Turowie. Czesi wciąż badają przyczynę przerw dostaw z lipca. Trump może szykować cios tajną bronią w Rosję. Jest 11 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Cios w Rosję tajną bronią energetyczną Trumpa nadchodzi. Prezydent Donald Trump zapowiedział na 14 lipca duże wystąpienie w sprawie Rosji. To może być zapowiedź nowych sankcji, a także innych działań z użyciem człowieka nazywanego tajną bronią Trumpa. Myślę, że zrobię duże wystąpienie o Rosji w poniedziałek, czyli 14 lipca, powiedział Trump w NBC News. Jestem nią rozczarowany. Zobaczymy, co się stanie w nadchodzących tygodniach, dodał. Prezydent USA jest rozczarowany brakiem postępów rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Zapowiedział także przekazanie broni Ukrainie za pośrednictwem innych krajów NATO. Ta deklaracja pada po szczycie o odbudowie Ukrainy, zorganizowanym w dniach 10-11 lipca w Rzymie. W jego trakcie prezydent Wołodymyr Zełański ogłosił, że na razie nie odbędą się nowe rozmowy z Rosjanami ze względu na niewywiązanie się ich w całości z wymiany więźniów ustalonej w ostatnich negocjacjach. Sugestia Trumpa po szczycie w Rzymie wpisuje się w szerszy kontekst coraz liczniejszych sygnałów, jakoby Biały Dom był gotów do zaangażowania w projekt nowych sankcji wobec Rosji przygotowany w Kongresie USA przez senatora Lindsey'a Grahama. Ustawa, nad którą pracuje Senat z szacunkiem, pozwala prezydentowi robić to, co chce. Innymi słowy, to ode mnie zależy, czy ją wdrażać, zastrzegł Trump. To sugestia, że prezydent będzie mógł także wstrzymywać wdrożenie sankcji poza kontrolą Senatu. Chodzi o ustawę o nowych sankcjach wobec Rosji, która zawiera cła 500% na dostawy ropy, gazu i uranu rosyjskich do krajów trzecich. Należy jednak zastrzec, że Politico i inne media przekonują, że Trump chce ustępstw dających mu prawo decyzji o tym, kiedy oraz jak wdrożyć te rozwiązania. Co dalej? Prezydent USA może wykorzystać tajną broń w postaci sekretarza handlu Scotta Bessenta. Tak nazywa go brytyjski Telegraf. Ten doradca może w pełni pozwolić wykorzystać słabości gospodarcze Rosji, przekonuje Rebecca Koffler, analityczka dawniej związana z amerykańską Defense Intelligence Agency. Według autorki tekstu z Telegrafa wypowiedź Trumpa z maja sugeruje, że może on uderzyć dodatkowymi działaniami w Rosję. Władimir Putin nie zdaje sobie sprawy, że gdyby nie ja, Rosję spotkałoby wiele złych rzeczy i mam na myśli takie naprawdę złe. On igra z ogniem, pisał prezydent USA w internecie w maju. Sekretarz handlu USA Scott Bessent to kluczowa figura w wojnach handlowych Trumpa na czele tej z Chinami. W przeszłości pracował z George'em Sorosem oraz rynkiem finansowym na rzecz osłabienia funta brytyjskiego, a potem japońskiego jena. To on będzie odpowiedzialny za politykę celną USA, także w ramach realizacji ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. The Telegraph przypomina, że szefowa Banku Centralnego Rosji Elvira Nabiulina ostrzegała w lipcu, że Rosja dostosowała się do pewnych wyzwań zewnętrznych, ale ma przed sobą bardzo niespokojne czasy. Donald Trump zapowiedział wygłoszenie mowy o Rosji na 14 lipca. Media sugerują zaś, że ustawa o nowych sankcjach wobec Rosjan może zostać przyjęta do końca miesiąca. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Polska nie musi, zdaniem rzeczniczki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, płacić kary 68,5 miliona euro za wydobycie węgla w kopalni Turów po zawarciu ugody międzyrządowej. Polska Grupa Energetyczna domaga się zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, pozwalających zachować bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi o taryfę ulgową dla źródeł dyspozycyjnych. PGE chce zbudować 10 gigawatów energetyki gazowej. Polski Związek Pracodawców Budownictwa zawiązał Stowarzyszenie Wiodących Firm Budowlanych na rzecz maksymalizacji udziału kapitału krajowego w energetyce jądrowej w Polsce. Wspieramy firmy w dostępie do projektów jądrowych, podaje. Forum Energii i Center for Research on Energy and Clean Air postulują całkowite rozstanie Europy z surowcami rosyjskimi poprzez pełne embargo na LNG oraz usunięcie wyłączenia pozwalającego dostarczać ropę do Słowacji oraz Węgier. Przypominają, że nie ma barier technicznych, ale są polityczne i ekonomiczne.
Opinia w konsultacjach aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej ostrzega przed zagrożeniami przy drugim atomie w Polsce. Jej autorka, dr Bożena Horbaczewska, którą pozdrawiam, namaszcza PGE na spółkę do realizacji drugiego projektu i Enea do trzeciego, a więcej na blogu. Wieści z Europy. Według operatora czeskiego CEPS linia przesyłowa, od której zaczęły się przerwy dostaw energii we wschodniej części Czech, nie była przeciążona. Trwa śledztwo w sprawie przyczyny tego incydentu. Komisja Europejska ma pracować nad mechanizmem płynnej ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji, która zmieniałaby się w zależności od sytuacji na rynku. Pierwotnie proponowała obniżkę z 60 do $45, ale pojawił się opór Słowacji oraz Węgier. Według wewnętrznego dokumentu widzianego przez Reutersa, kraje unijne chcą, aby szczegółowe plany rozstania z surowcami rosyjskimi były tajne. Dyskusja na temat planu zakładającego całkowite rozstanie do 2027 roku odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jeszcze wieści ze świata. Rosja ma problem z modernizacją rafinerii. Nowe prawo pozwoli ich właścicielom zachować możliwość przychodów z akcyzy na paliwa, jeśli przedstawią zaktualizowany harmonogram albo zmienią wykonawcę. Rosjanie rozważają też zakaz eksportu benzyny po atakach dronów Ukrainy. USA biorą na celownik sektor finansowy współpracujący z Iranem. Po objęciu sankcjami irańskiej floty widmo uderza nimi w 22 firmy z Hongkongu, Emiratów i Turcji, naruszające restrykcje poprzez transakcje z udziałem Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Surowce to bezpieczeństwo. Pentagon inwestuje bezpośrednio $400 milionów w MP Minerals i przejmie 15% akcji tej spółki, czyli producenta surowców krytycznych z USA. Wszystko, aby podważyć dominację Chin w tym sektorze. Według kartelu naftowego OPEC+, węglowodory będą odpowiadać za połowę miksu energetycznego do 2050 roku. Byłoby to uderzenie w cel neutralności klimatycznej popierany przez liczne kraje, a także Unię Europejską. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.